Bardzo miło mi jest powitać wiceprezes Stowarzyszenia Prohumanum, doktora Beatę Machul-Telus, i chciałabym dzisiaj porozmawiać z Tobą o... Dużo mamy literatury poświęconej poszczególnym ludobójstwom. Powiedziałabym, zaproponowałabym przede wszystkim Hatzfelda Strategię Antylop. To jest ludobójstwo właśnie w Rwandzie, ale napisane już jako wspomnienie rozmowy z osobami, które przeżyły ten koszmar. Bardzo trudno się czyta. Nie polecam osobom, które nie byłyby zbyt delikatne dla takiego doświadczenia. Ona, jak pisze Tochman o niej, że nie bójcie się, ta książka poraża, ale nie zabija. Natomiast z mojego punktu widzenia jest o tyle ważna, że pokazuje nam to, co się dzieje w Afryce. A my bardzo z naszego europocentrycznego punktu widzenia lubimy o tym nie myśleć. Tak, prawda? Myślę, Myślicie że o tym, że tak, jak gdyby był Holokaust, skonstruowany, że w prawda? sumie ciężko jest odnaleźć ten temat, jakoś tak dotknąć go. Wszystko, co tam gdzieś na jakimś innym kontynencie, trochę wydaje nam się, że nas nie dotyczy, no pewnie nie dotyczy z racji odległości, tak? Ale jeżeli zastanowimy się o tym, o czym mówiliśmy na początku, o mechanizmach działania, zawsze są takie same. No tak. No, bez względu na kontynent, bez względu na wykształcenie wspaniałych, wykształconych Niemców na konferencji w Wannsee planujących Holokaust i z maczetami napadających wzajemnie na siebie ludzi w Rwandzie. Dokładnie. Tutaj też nasuwa mi się właśnie to, jak mówimy o tym, że jeżeli nie chcemy czegoś widzieć, to po prostu udajemy, że tego nie ma, tak? Udajemy, że to nie istnieje, tak nam jest wygodniej, bo tak naprawdę z tego naszego punktu widzenia, jak my tutaj siedzimy, no to teoretycznie nie odczuwamy tych reperkusji. Mnie osobiście przeraża brak pamięci, bo uważam, że niepamiętanie, taki komfort niepamiętania, który sobie stwarzamy, powoduje, że się właśnie odwracamy, że się dzieje to, o czym mówił profesor Turski, tak? Nagle spada nam jakaś tragedia z nieba. Nagle się zdarza tak naprawdę od jakiegoś Srebrenica, prawda? Nagle się zdarza Srebrenica, nagle się zdarza coś, co jest koło nas na przykład w Europie, prawda? Jest masakrą, rzezią, ludobójstwem, jakkolwiek byśmy go nie zdefiniowali z punktu widzenia naukowego, jest jakimś koszmarem, który się zdarzył naprawdę niedawno. Tak, nie możemy się odwoływać tutaj do któregoś tam wieku, wojny, przedwojnia i tak dalej. Ono się może zdarzyć po prostu. To, że gdzieś tam, tak jak w jakimś słynnym powiedzeniu, że gdzieś tam biją murzynów, prawda? Ciebie to po prostu nie dotyczy, no a co to właściwie, prawda? Ty jesteś tutaj i teraz, a to tak nie działa. I badania, które robiliśmy w Prohumanum, no co prawda to był rok 2010, ale na kilku uczelniach humanistycznych polskich, no, pokazały nam dobitnie, jak ta wiedza jest zgrzebna, malutka, znikoma. Trudno mi nawet znaleźć określenie, ale też nam też mi to naprawdę dało dużo do myślenia, ponieważ ja byłam absolutnie przekonana, że właśnie zadając różne pytania, no, w tej pierwszym tomie Krwawego cienia genocydu Państwo je znajdziecie, wydawało mi się, że zadając na przykład pytanie, o jakim ludobójstwie słyszałeś, czy jakie tam wiesz, właśnie, że ludzie na przykład będący studentami w 2010 roku, że będą mówili o Rwandzie, bo wtedy to już było w telewizji, ten przekaz już, oni mieli szansę tego jakby, nie doświadczać, usłyszeć, wiedzieć, zaznajomić się. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Prawda wymienił w ogóle jakiś znikomy procent osób wiedzących, natomiast powtarzał się Holokaust i Katyń,
który z punktu widzenia metodologicznego nie jest ludobójstwem, ale były to rzeczy, które z kolei wyniesione były ze szkoły podstawowej, prawda? Czyli tej wiedzy, która tam gdzieś była wtłaczana. Jakby ja rozumiem to, że nauka o genocydzie jest bardzo istotna, bo osobiście jakby wyszłam ze szkoły, to zdałam sobie sprawę, że jednak o tych wszystkich innych strasznych rzeczach muszę nauczyć się sama, bo pozostało mnie takie przeświadczenie, że był ten Holokaust i że potem już świat miał rzekomo oprzytomnieć i miało być lepiej i już tak nikt się nie roztkliwiał nad tym, co działo się później. Aż tak jakby. Zgadza się. A działy się straszne rzeczy i nadal się dzieją. I jakby można dostać takiej chwilowego zniechęcenia, bo tak naprawdę to wszystko nadal się dzieje i się powtarza i tak naprawdę chyba dalej będzie się powtarzać mimo naszych starań. No tak, ale gdybyśmy założyły, że tak będzie, nic nie możemy z tym zrobić, to byśmy w ogóle tu nie siedziały. No oczywiście. W związku z tym ja myślę, że tak. Ja się zastanawiając, dlaczego zajęłam się tym tematem też badawczo, tak? Właśnie przez tą wieloletnią edukację antydyskryminacyjną, że jak gdyby wiem też, jak działa magia dużych liczb na ludzi, tak? Że jak po prostu mówi się o jakiejś masakrze, ludobójstwie i tak dalej, to widzimy, że tam ta ilość ludzi, zawsze się to pytają, jak było, nie wiem, zginęło 500 000, to było strasznie, ale jakby już mówimy, że zginęło 50, to już jest mniej strasznie, prawda? Tak, to jest coś takiego dziwnego mamy w takim mechanizmie. Po drugiej stronie żyjemy w kulturze obrazkowej. W związku z tym mamy na przykład indywidualne dziecko, jak mamy indywidualne zmarłe dziecko, jego obraz zwizualizowany, jeszcze nad nim płacząca mama i tak dalej. W kontrastach. Tak. Wtedy znowu nasze postrzeganie świata, jego mechanizm znowu się łącza na innym tym diapazonie. Mnie też zainteresowała kwestia tych żywych książek, czyli osób, które przeżyły tę tragedię i dzielą się tą wiedzą. Żywe biblioteki tak zwane. Żywe biblioteki, przepraszam. Trudno jest odbiorcy przejść wobec takiej wiedzy obojętnie. Bardzo rzadko. To już trzeba umieć być naprawdę osobą, naprawdę z dużą znieczulicą, żeby wysłuchiwać historii osób, które przeżyły, czy przeżyły tragedię Holokaustu i mówią o tym, czy przeżyły inne traumy w swoim życiu, tak jak na przykład spotkania z uchodźcami, którzy przeszli tą potworną jakąś drogę ucieczki ze swojego kraju. No, skoro przystrają status uchodźcy, to z reguły są to traumy. To naznaczone mordami całych rodzin, naznaczone utratą swoich domów, naznaczone utratą swojego dotychczasowego życia i statusu, prawda? I w momencie, kiedy się stykasz z taką osobą, z taką właśnie żywą książką, która mówi o sobie i jeszcze często widzisz, jak bardzo ciężko jej przychodzi to mówienie o sobie, ale chce to robić właśnie dlatego, żeby ktoś o tym pamiętał. Żebyśmy my pamiętali, żebyśmy mogli się nauczyć. Jest to jedno z moim zdaniem znakomitszych doświadczeń, które można traktować właśnie w taki sposób, o którym cały czas mówisz, tej takiej edukacji, no, która zmienia coś w człowieku, tak, a nie tylko odfajwkowujemy jakąś kartkę przeczytaną. Zastanawiam się, jeżeli nie mamy takiej osoby do dyspozycji, to jaka jest taka najlepsza droga, jak tobie się wydaje, co jest jeszcze takiego dobrego, co możemy zrobić? Ja myślę, że bardzo istotna jest edukacja w miejscach pamięci. Znaczy, mimo wszystko jakieś tam chociażby obrazem czy dźwiękiem dotykanie tej pamięci, która jest utracona. Moja bardzo dobra znajoma, badaczka, dr Alicja Bartuś z Oświęcimia, robiła takie badania w 2016 już roku, więc to jest troszeczkę później, no co myśmy robili. Ona z kolei badała uczniów na temat wiedzy, edukacji właśnie w miejscach pamięci, tak, na Auschwitz.
I to jest część z tych uczniów, większość z tych uczniów trafiała już do muzeum, gdzie ta wiedza powinna być, nie wiem, właśnie pogłębiona, przetworzona przez inne też bodźce i tak dalej. Kompletnie niezorientowana, po co oni tam idą. I wchodzą w tą nienawiść do obcego, którego aktualnie usobiają z uchodźcą. Prawda? Że to są naczynia, wszystko o czym mówimy, to są naczynia powiązane. Ten nasz brak wiedzy i brak pamięci, brak możliwości. Mnie się wydawało, że wszyscy uczniowie jeżdżą do tego morza i owszem, tak jest, że duże grupy jeżdżą, tylko jeżdżą z takim, nie wiem jak to nawet określić, brakiem przygotowania przede wszystkim, brakiem przygotowania. No i znowu wracam do nauczycieli, mamy takie kółko zamknięte, że potem się spotykamy w internecie z historiami, jak to na Majdanku panna nastoletnia w sukienusi i trampeczkach weszła do pieca krematoryjnego i robiła sobie selfie, tak? I wszyscy uważali, że to jest bardzo śmieszne i zabawne, publikowała to na Facebooku. To już nie będę komentować. Natomiast w momencie, kiedy mogę opowiedzieć o swoim przeżyciu, pojechałam do obozu Auschwitz i wydawało mi się, że już wszystko na ten temat wiem. Nie była to moja pierwsza wizyta, ale na terenie obozu są oprócz takich ogólnych wystaw, są takie wystawy poświęcone też poszczególnym nacjom. Często też dofinansowywane przez poszczególne kraje na przykład, tak? No i jest wystawa właśnie poświęcona zagładzie Romów. I to było niezbyt duże pomieszczenie z olbrzymimi czarno-białymi fotografiami dzieci, osób romskich, zagonionych, takich typowych obozowych obrazów. Było takie zrobiona tak jakby sztuczna rampa, na którą się wchodzi, prawda? Że człowiek jak na nią wejdzie między tymi obrazami, ma pociucie destabilizacji, na którą staje i odrywana jesteś od ziemi, tak? Jesteś wchodziła właśnie do pociągu. No? Ale jeszcze do tego w tle było nieustające bicie serca, takie pom, pom, pom. Teraz opowiadam, to pewnie to nie robi wrażenia. Natomiast wierz mi, że to jest jedna z tych tak niesamowicie intensywnych, emocjonalnych przeżyć, których nie możesz potem już odzobaczyć ani przestać odczuwać, tak? I dlatego te nowoczesne miejsca pamięci, które już nie są czymś, co kiedyś mówiliśmy się zakładało filcowe kapcie i oglądało się po prostu resztki zbrodni, prawda, które były. Tylko jest masa metod, które właśnie poruszają twoje zupełnie inne, nie wiem jak to określić, części twojego jestestwa, tak, twojego organizmu. Bardzo dziękuję Ci za tę dzisiejszą rozmowę. Było nam bardzo miło.